Puszcza Niepołomice 0, Pogoń Szczecin 3. Jesteśmy po półfinale Pucharu Polski. Portowcy drugi raz z rzędu awansują do finału tychże rozgrywek. Cześć, dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór moi drodzy. Kanał 365 Dnia Piłce. Widzimy się i słyszymy z obiektu w Niepołomicach. Kameralny Stadion Puszczy, który dziś wydawało się, że będzie świętował coś historycznego, coś absolutnie magicznego. I tak jest dobrze, patrząc na tę całą drogę zespołu trenera Tomasza Tułacza. Natomiast nie zmaterializowało się to, co wyobraża sobie każdy kibic zespołu Żubrów. Pogoń była lepsza, po prostu. Mam wrażenie, że drużyna portowców przyjechała tutaj z jasnym celem, jakby gdzieś sfokusowana na tym, co musi zrobić. No takie zresztą były ambicje i takie deklaracje ze strony między innymi Kamila Grosickiego, że my gramy w tych rozgrywkach, by awansować do finału i by to nadszarpnięte zaufanie kibica Pogoni naprawić, by ponownie zameldować się na PGN Narodowym, co się zresztą uczyniło, zmaterializowało, natomiast z lepszą puentą. Pamiętamy, przed rokiem to była porażka w dramatycznych okolicznościach z Wisłą Kraków, teraz cel jest inny. Natomiast wracając do samego meczu, to co się wydarzyło tutaj za mną, na tym obiekcie w Niepołomicach. Przede wszystkim dobry start portowców, odpowiednia, powiedziałbym, reakcja. Myślę, że zespół z Niepołomic wiedział, jak ukąsić, natomiast no, kluczowy moment, absolutnie kluczowy moment, to jest ta minuta 11, kiedy Artur Krajcun marnuje rzut karny. Wydawało się, że wówczas Niepołomiczanie zostaną podpięci do tlenu, natomiast to się absolutnie nie zmaterializowało. Pogoń szła jak po swoje, bo to jest puenta w postaci drugiej bramki jeszcze przed przerwą, a więc to jest to trafienie Wankwista, kolejnego z tych bohaterów w tym spotkaniu. No i później wydawało się, że po przerwie być może Puszcza ruszy, być może Żubry znajdą swoją, powiedziałem, tożsamość, swój taki odpowiedni schemat, natomiast szybko zabite emocje, to jest to trafienie fenomenalne zresztą po naprawdę bardzo składnej akcji Efimiosa Kulurisa, który przyklepał ten wynik, no i sprawił, że Pogoń melduje się na Narodowym. Jak będzie w finale i przede wszystkim z kim zagra zespół trenera Kolendowicza, tego dowiemy się jutro, ponieważ jutro będziemy świadkami, miejmy nadzieję, równie emocjonującego meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a Legią Warszawa, natomiast trzeba powiedzieć, że tej emocji było sporo. Ja jednak oczekiwałem troszkę innego meczu. Wydawało mi się, że to może być taka wymiana ciosów, że zobaczymy taką tożsamość Puszczy, taką ich autorską piłkę, troszkę mi tego zabrakło. Przede wszystkim w drugiej połowie, kiedy no, zabrakło już tego tlenu, Puszcza już nie wyglądała tak dobrze. Po 60 minucie mam wrażenie, że już nie było tej wiary, jeżeli chodzi o ekipę z Niepołomic, no i finalnie to Pogoń wygrywa, awansuje, bo była zespołem zdecydowanie lepszym. To nie był zły mecz Puszczy, natomiast wydaje mi się, że po prostu portowcy zagrali swoje na maksa skoncentrowania od początku do końca, no i mają to, na co tak długo pracowali. Też ta droga absolutnie Pogoni była niezwykła. Pamiętamy te mecze z pierwszoligowcami na wyjazdach, a więc Stal Rzeszów, potem Odra Opole, natomiast później te dwa spektakle przed własną publicznością, czyli mecz w hokejowym stylu z Zagłębiem, potem też takie spotkanie, powiedziałbym, mocno zadaniowo rozegrane z Piastem Gliwice, no i teraz ta droga się kończy, no i cel jest jeden, triumf na Narodowym. Jak będzie i z kim ewentualnie tutaj zagrają podopieczni Kolendowicza, czy to będzie Ruch, czy to będzie Legia, wkrótce się okaże. Ja Wam bardzo dziękuję, kanał 365 Dnia Piłce, oczywiście zachęcam do łapek pod tym materiałem, do subskrypcji i jednocześnie dajcie znać, z kim Pogoń zagra waszym zdaniem, czy to będzie ekipa pierwszoligowca, więc niebiescy, czy może jednak Legia Warszawa, no bo wydaje się, że pod kątem, nie wiem, emocji, być może kibicowskim, taki finał Pogoń Legia to byłoby coś, natomiast no, wkrótce się dowiemy, jak to będzie wyglądało. Raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia. This is probably one of the best, or I should say, one of the top 5 important games they played in the history. The players, the city, the organization gets a chance for redemption to go back to Olympic Stadium in Warsaw and win the city's and the team's first trophy in 77 years. So it's a special game for the city, for the players, for the organization, and you know what? To be part of this I feel very humbled and feel very special. I don't think that was the reason I wanted to play there. The idea was it's such a big game for this football organization and also Pogoń. The idea was to play in front of 20, 30, 40,000 people. So we could have even played in Krakow. For us, wouldn't make a difference, you know. This is a beautiful city, you know, beautiful organization you guys have here. The players, your players give 120% today. They have lots of heart, and would have been nice to play in front of 30, 40,000 people. If again some fans or organization got offended by my comment, that wasn't the purpose. The idea was, let's play this in front of 20, 30,000. This game is for fans, it's not for politicians or me or a bunch of rich guys. We're just glad to be in the finals. It really doesn't matter who we play. You know, it's just such a humbling experience for the city, for the organization, to get a chance, second chance for a redemption to play, and also to win our first trophy in, you know, 77 years. Regardless of who we play, it's going to be a tough game. To be able to reach finals, both those teams are good teams.
and when we're going to play against them, they're going to give 120%. So for us, it doesn't make a difference. Bo wiadomo, że to było dla nas wielkie święto, nie byliśmy faworytem tego meczu, natomiast przegraliśmy ten mecz z drużyną, no można powiedzieć kompletną, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę. Naprawdę Pogoń pozostawia ogromne wrażenie. Ja nie pamiętam drużyny tak dobrze grającej przeciwko nam i to nie tylko tutaj w Niepołomicach, ale w ogóle w tym sezonie, czy to Pucharu Polski, czy ekstraklasy. Ja jestem dumny z postawy naszej drużyny i uważam, że to jest nasz wielki sukces. Oczywiście z tyłu głowy mamy troszeczkę żal tej niewykorzystanej szansy, bo pewnie gdybyśmy strzelili tą bramkę z rzutu karnego, to mogłoby się to zakończyć inaczej, natomiast cieszyliśmy się po 2 bramkach Artura z Piastem Gliwice. Dzisiaj razem będziemy płakać, ale nikt nie będzie miał nic za złe temu zawodnikowi. Razem wygrywamy, razem przegrywamy. No właśnie, co jest ciekawe, to pół żartem, pół serią można powiedzieć, że Pogoń przyjdzie do nas tuż przed finałem Pucharu Polski, bo ten mecz będzie ostatnim sprawdzianem Pogoni przed Pucharem. Czy wyjdzie w takim samym składzie jak dzisiaj, nie wiem, natomiast jeżeli miałbym wybrać dzisiaj jeszcze raz, wiedząc jak tam ten mecz się zakończy, czy wygrana dzisiaj i gra na Narodowym, czy wygrana w lidze, to mimo wszystko biorę wygraną w lidze, bo dla nas celem numer 1 na ten sezon jest utrzymanie w Ekstraklasie i uważam, że jeżeli będziemy grać z taką determinacją i z taką zaciętością jak dzisiaj, to mimo porażki 3-0 osiągniemy ten cel.